Dzień dobry, witam Państwa. Witam, jesteśmy już na antenie. Tylko się pokażecie na YouTubie i już. Włączajcie się, kochani, włączajcie się, bo idzie tutaj wiadomości, z wiadomościami idę. Proszę Państwa. Czekam, aż się więcej osób włączy. Witam, pozdrawiam. U nas dzisiaj deszczyk będzie padał, pada. O, wiecie, jak to jest. Witam. Dzień dobry, witam Państwa, witam. O maj, skąd to jesteście? Ostrów Świętokrzyski, o maj. Lublin. No ładnie. Witam wszystkich serdecznie, witam Państwa. Poczekajmy chwileczkę jeszcze, niech się włączy więcej osób. Poczekajmy moment. No wojna trwa na całego. Jest niesamowite napięcie, jest do zenitu dochodzi. Wojna się rozszerza, zamiast się może jakoś kurczyć coś. Nie będzie się nic tu kurczyć. Będzie wojna na całego. Iran jednak ma sporo broni, sporo rakiet i atakuje ze wszystkich stron. To znaczy atakuje, odstrasza od siebie wszystkich. Ale szczególnie w tej chwili jest wojna w Iran-Izrael. Potężne ataki są w tej chwili na Izrael. Potężne. Tam wszystko się pali. Cały czas atak jest na Izrael. No ale posłuchacie wiadomości za chwileczkę. Jeszcze dajmy minutkę i za minutkę zaczynamy. No u nas ceny paliwa troszkę w górę. Nie za dużo, lekko w górę idą. A co takiego u nas się jeszcze dzieje w Ameryce? No robi się cieplej, ale pada deszcz. Nie wiem, czy ja jutro będę miał program, dlatego że jutro prawdopodobnie będę musiał wyjechać daleko z Filadelfii. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dam znać. Jak nie dziś dam znać, to dam znać jutro. Wejdę na chwilę na live i powiem, czy jestem, czy mogę, czy nie mogę zrobić programu, bo jutro możliwe, że nie będzie. Możliwe. A jeśli byłby, no to późno, o 9 wieczorem dopiero, nie wiem. Zobaczymy. Dam znać Państwu, czy jutro będzie program. Powiem Państwu, czy będzie. Natomiast za chwilę przedstawię wiadomości, które mam przygotowane. Oczywiście, jak zwykle, tu mam jakieś małe blokowania. Wiecie Państwo, jak zwykle coś tu się dzieje. No, człowiek wszedł na antenę i lekkie blokowanie mam tutaj, no ale już może nie. Takie jakieś, wiecie Państwo, coś się dzieje. Coś się dzieje, bo jak tutaj mam przygotowane materiały, no to tutaj coś się zaczyna od razu robić. Ja na Macu, z Maca mam komputer Mac i tutaj, nie wiem, ciągle czuję, że tu ktoś siedzi w tym komputerze, obcy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Zobaczymy, drodzy Państwo, co się dzieje. Dobra, zaczynam wiadomości. Nie będę tu jęczał, stękał. Powiem Państwu, co się dzieje. Już. No niestety, coś mam problem mały, czekajcie.
Mały problem jest, czekajcie Państwo. Wiecie Państwo, że jak tam słuchacie wiadomości różne gdziekolwiek, to powiem Wam tak, że Amerykanie rozpoczęli takim wielkim kłamstwem. Wszędzie kłamstwo w mediach jest takie straszne kłamstwo, że po prostu na przykład Marco Rubio i Trump to strasznie kłamią, i tutaj cała sieć tych mediów różnych to kłamstwo rozprzestrzenia. Kłamstwo za kłamstwem, nie można mówić, ile Amerykanów zginęło, co się dzieje, jak to wygląda. Chcą ukrócić informacje. No zobaczymy. Prawodawca oburza się na wojnę z wyboru administracji Trumpa z Iranem, podsycając sieć kłamstw. Van Hollen krytykuje Trumpa za rozpoczęcie, jak to określa, nieuzasadnionej, nielegalnej wojny z wyboru o zmianę reżimu przeciwko Iranowi bez udziału Kongresu, argumentując, że narusza to konstytucję i zamiast chronić Amerykanów, zmniejsza ich bezpieczeństwo. Twierdzi, że Trump złamał obietnicę, w której mówił, że jak on będzie prezydentem, nie będzie żadnych nowych wojen. No ale to wiecie, kłamca to jest po prostu diabeł, no. Wciągnął Stany Zjednoczone w narastający konflikt na Bliskim Wschodzie i wzywa Kongres do powstrzymania wojny. Nie, przepraszam, to Kongres, słuchajcie, stara się powstrzymać wojny Trumpa z Iranem poprzez rezolucję o uprawnieniach wojennych. Dalej dyskutują, dalej nie ma decyzji. Czy go odwołać, zatrzymać, co zrobić? W ogóle jest tutaj napięta sytuacja, ale wiecie Państwo, Trump powiedział, że nie ma takiej siły na świecie, która by jego usunęła ze stanowiska, czyli my tu jesteśmy gdzie? To my nie jesteśmy w Ameryce, nie? Kto tutaj rządzi? Czort go znaje. Wiemy, kto rządzi, ale nie chcę mówić. Wiecie, jak to jest. Chcę ten program utrzymać na antenie. Także no niestety nie można Trumpa usunąć. No widzicie, co się dzieje. Iran zatopił amerykański okręt wojenny pociskami manewrującymi. No to był ten okręt, by się nazywał Hadr 380 i Teliach. Ale to wiecie, tego nie można powiedzieć, że jest 300 zabitych żołnierzy. O tym nie wolno mówić. To jest wiadomości, są tutaj na czerwono. No nie powinno się tego mówić tutaj. Chwileczkę, przyblokowali mi. Normalnie mam przyblokowane wiadomości dzisiaj. Poczekajcie chwilkę. Po prostu jest freezing. Komputer się zawiesza. Jak te wiadomości chcę przeczytać? No wiecie, pełna blokada. Momencik. Chcę powiedzieć, że jest 300 zabitych żołnierzy, no to zaraz jest problem. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że zaatakowała niszczyciel marynarki wojennej USA na Oceanie Indyjskim. Zobaczcie, jak blokują. Pociskami balistycznymi i manewrującymi, twierdząc, że no kurde, no blokada, proszę Państwa. Twierdząc, że co? I że mi tutaj blokuje. Google, YouTube, wszyscy tu na kupę. No jakie jaja, no. Patrzcie Państwo.
No nie mogę tutaj zrobić nic. Okej, na oceanie normalnie skacze obraz. Twierdząc, że podczas operacji tankowania wybuchł pożar. Amerykanie tak twierdzą. A Waszyngton nie potwierdził jeszcze tych irańskich twierdzeń. No zobaczmy. Oni to muszę wyjść z tego, bo nie mogę tego, wiecie, kontynuować tego, przynajmniej tej wiadomości. Zobaczmy, co dalej. Jeszcze takiego czegoś, no miałem już różne, tu wchodzili, wyłączali. Zobaczymy dalej. Wojna z Iranem u progu Indii. USA rozpoczynają atak okrętem podwodnym na statek. Marynarka wojenna Sri Lanki. W akcji co najmniej 30 osób zostało uratowanych po tym, jak irański statek zatonął w pobliżu wód terytorialnych Sri Lanki w wyniku domniemanego ataku okrętu podwodnego. O, tu nie ma blokady na tych wiadomościach, widzicie? Wezwanie pomocy wywołało szybką reakcję marynarki wojennej Sri Lanki u wybrzeżu Gale. Chociaż ocalałych sprowadzono na ląd, a niektórzy zostali hospitalizowani, no to ponad 100 osób nadal uznanych jest za zaginione. Według źródeł cytowanych przez agencję Reuters. Władze oficjalnie nie potwierdziły tożsamości okrętu podwodnego, który rzekomo brał udział w zdarzeniu. Minister spraw zagranicznych Sri Lanki, a Vitali Harach zapowiedziała podjęcie odpowiednich działań. Incydent ten zaostrzył obawy dotyczące bezpieczeństwa morskiego w obliczu rosnących napięć regionalnych. Proszę Państwa, już wojna trzecia światowa według mnie już jest. 14 krajów już bierze udział w wojnie. 14 krajów. Ale nie wiem, czy to mi pozwolą przeczytać teraz, bo tu chodzi o ujawnienie spraw. Ameryka mocno ucierpiała. 2 miliardy dolarów utracone w wyniku utraty samolotów, radarów, sprzętu satelitarnego w wyniku wojny z Iranem. Sytuacja finansowa związana z eskalacją konfliktu między USA a Iranem gwałtownie rośnie. Według szacunków agencji Anadolu w ciągu zaledwie pierwszych 5 dni wojny amerykańskie zasoby wojskowe o wartości prawie 2 miliardy dolarów zostały uszkodzone lub zniszczone na Bliskim Wschodzie. Do najpoważniejszych, już blokada. Chcę powiedzieć, co uszkodzili. Do najpoważniejszych strat należą system radarowy wczesnego ostrzegania o wartości 1,1 miliarda dolarów, gdzie w bazie lotniczej Al-Udeid w Katarze stracono 3 myśliwce F-15, które zostały utracone w wyniku ostrzału własnych sił. Katar zaszczelił. Terminale łączności satelitarnej stracone w siedzibie 5. Floty USA w Bahrajnie oraz rzekomy atak na radar AN, kluczowy element systemu obrony przeciwrakietowej THAAD w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W raporcie tym szczegółowo opisano skalę strat, strategiczne implikacje oraz w jaki sposób ataki Iranu zdają się być wymierzone w amerykańską infrastrukturę radarową, komunikacyjną, obrony przeciwrakietowej w całym regionie. Ameryka traci wojnę, koniec. Traci, bo tam idioci są w rządzie, to tak jest. Zobaczymy dalej, czy mnie puszczą następną wiadomość, kochani. Mam blackout. Moment. Moment, chyba mi puszczą tą wiadomość. Wielka eskalacja. Arabia Saudyjska pod ostrzałem rakietowym. Rijad odpowiada atakiem, zestrzeliwując wrogie pociski.
Napięcia na Bliskim Wschodzie rosną po tym, jak Arabia Saudyjska twierdzi, że przechwyciła rakiety manewrujące i drony w związku z narastającym odwetem Iranu po wspólnych atakach USA i Izraela. Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej potwierdziło, że 2 pociski manewrujące zostały zniszczone na południe od Riyadu, a 9 dronów przechwycono po wkroczeniu w saudyjską przestrzeń powietrzną. Doniesienia te pojawiły się dzień po tym, jak ambasada USA w Riyadzie została trafiona przez drony, powodując ograniczone zniszczenia ogniowe i materialne. Doniesienia sugerują również, że ucierpiała baza CIA. Wszędzie się CIA wpieprza. Na terenie kompleksu. W miarę jak państwa Zatoki Perskiej przygotowują się na skutki rozprzestrzeniania się narastającej konfrontacji między Iranem, USA i Izraelem, narastają pytania o rolę w tym Arabii Saudyjskiej. Zwłaszcza po doniesieniach, że następca tronu książę Mohammed bin Salman był, słuchajcie, prywatnie u Trumpa, namawiał Waszyngton do podjęcia działań militarnych, a teraz Riyad stanowczo i książę stanowczo zaprzecza. No tak. Się wpychali do wojny, a teraz zaprzeczają. Tak to jest. Przed wojną z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi Iran ujawnił to, co określa jako swoje najważniejsze strategiczne podziemne miasto rakietowe, które ukryte jest głęboko w górzystym terenie. Wiecie, ale w materiałach medialnych, państwowych materiałach z państwa pokazano, które ja tu mam, ale nie mogę pokazać. Widzicie, jak to jest? Pokazano rozległy podziemny kompleks, w którym znajdują się tysiące zaawansowanych pocisków balistycznych, w tym systemy dalekiego zasięgu Khaybar, Shaken, Sedzi, Emad i Kadr, zaprojektowane w celu wzmocnienia zdolności uderzeniowych i odstraszania Teheranu. Irańscy wojskowi okrzyknęli wówczas obiekt filarem krajowej sieci obronnej, prezentując wzmocnioną infrastrukturę i różnorodne zasoby rakietowe w czasie narastających napięć regionalnych. Proszę Państwa, mogę tylko powiedzieć, że ta podziemna baza, ten kompleks cały, to są gigantyczne podziemia, w których trzeba jeździć po kilka kilometrów samochodami, jeepami, a po jednej i po drugiej stronie są rozlokowane te rakiety i wyrzutnie rakietowe. Mają tego systemu, mają niesamowite ilości. To jest coś niesamowitego, jakie to jest wykute w skale podziemne miasto, potężne. Nie ma mowy, żeby przejść na piechotę, nie ma szansy. Kilometry pod ziemią. W skale, wszystko w skale wykute. Irańska furia balistyczna uderza w siedzibę CENTCOM. Ogromna porażka, słuchajcie, Patriota. Czy irańska armia atakuje bazę USA w Katarze? No tak, atakuje. Iran dramatycznie zaostrzył wojnę, wystrzeliwując pociski balistyczne w bazę lotniczą Al-Udeid, wysuniętą kwaterę główną Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych w Katarze. Miejscowość Doha, że w kierunku jej terytorium wystrzelono 2 irańskie pociski balistyczne, ale obrona przeciwlotnicza przechwyciła jeden, a drugi uderzył w bazę na południowy zachód od Dohy, nie powodując strat w ludziach. Al-Udeid stanowi trzon amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie, gdzie mieści się Centrum Połączonych Operacji Powietrznych, które kieruje misjami amerykańskimi i koalicyjnymi w całym regionie. Atak ten oznacza bezpośrednie uderzenie w jeden
z najważniejszych strategicznych zasobów Waszyngtonu w Zatoce Perskiej. Wiecie Państwo, powiem Wam zaraz coś od siebie. Jak Trump był, wiecie, to jeszcze nie od siebie, to już powiem informację. Trump był pomarańczowy, to teraz jest czerwony. Trump z rumieńcem na twarzy. Po ataku na ambasadę USA irański dron atakuje stację CIA w Arabii Saudyjskiej. Iran ignoruje groźby Trumpa, bo co Trump powiedział? Trump powiedział, że uderzy siłą niespotykaną dotąd, a Iran się śmieje. I po ataku na ambasadę w Riyadzie też, bo zaatakowali, Iran zaatakował ambasadę w Riyadzie. Bombarduje też stację CIA, podczas gdy USA zamykają ambasady, nakazują Amerykanom ucieczkę z 14 krajów, bo już w 14 krajach jest już wojna, nie 12, 14. Sojusznicy z Zatoki Perskiej przeszukują myśliwce przechwytujące, no, będą zeszczeliwać. Czy Waszyngton traci kontrolę nad tym konfliktem? Według mnie to już dawno stracił. Dawno. Teraz nie wiedzą, co zrobić. Zaraz wam powiem, jak kłamią. I Trump, i Marco Rubio. Jeden przez drugiego wymyśla bzdury. Brazylijski protest, bo właśnie w tej chwili, dzisiaj w Brazylii, w Rio de Janeiro rozpoczęły się potężne protesty. Szturm na konsulat USA, spalenie flag z powodu ataków na Iran. Dziesiątki, ja bym powiedział setki protestujących spaliło amerykańskie i izraelskie flagi przed konsulatem generalnym Stanów Zjednoczonych w Rio de Janeiro. A tam parę razy byłem, nawet w tej ambasadzie. Podczas demonstracji przeciwko niedawnym atakom wojskowym USA i Izraela na Iran. Nagrania z protestu pokazują demonstrantów skandujących antyimperialistyczne hasła i machających irańskimi i palestyńskimi flagami, trzymając transparenty z napisem Janki won z Ameryki Łacińskiej. Jankesi, wynoście się z Ameryki Łacińskiej. No to tak można przetłumaczyć. Protestujący oskarżyli Waszyngton o dążenie do kontroli nad Bliskim Wschodem. Skrytykowali uzasadnienie ataków na irański program nuklearny. Protesty wybuchły w momencie eskalacji napięć po wspólnej operacji wojskowej USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz odwetowych atakach rakietowych i dronów w całym regionie. No, wojna się, ludzie kochani moi widzowie, ta wojna się rozprzestrzenia normalnie na cały świat. Zaraz wam powiem, co ten nasz szaleniec wymyślił nowego jeszcze. Tego nie ma w mediach, co ja powiem. Może nie ma, nie wiem. Może powiem teraz. Wymyślił sobie, żeby Francja, Niemcy, może nawet i część NATO zaatakowała Rosję, żeby Rosja nie mogła pomóc Iranowi tutaj, żeby po prostu się rozprzestrzeniła wojna też na Europę. Trump chce, żeby Europa weszła do wielkiej wojny. W tym, wiecie, Polska oczywiście też. On chce zrobić tak, że część wojsk NATO pomoże Ameryce i Izraelowi w wojnie z Iranem, a druga część NATO ma zaatakować Rosję natychmiast, to musi być natychmiast, żeby zatrzymać udział Rosji w obronie Iranu. No i co tu będzie? Ale tego nie ma w mediach chyba, boją się chyba mówić. No nic, ja powiem. Jak Iran zbudował potężny arsenał rakietowy, czy Chiny potajemnie zasiliły program rakietowy, w jaki sposób Iran objęty surowymi sankcjami zbudował jeden z największych arsenałów rakietowych i dronów na Bliskim Wschodzie. Niniejszy raport śledzi rozwój militarny Teheranu od wojny iracko-irańskiej
do zacieśnienia więzi z Chinami od transferu technologii rakietowych przez komponenty podwójnego zastosowania po handel ropą naftową. Oto jak partnerstwo rzekomo zmieniło irańską siłę ognia. No, partnerstwo, tak. Na razie mam odblokowane wszystko. Zobaczymy dalej. Proszę Państwa, bym tyle mógł powiedzieć, tylko że ze względu na te restrykcje to dużo nie mogę powiedzieć, ale powiem Państwu, że tam się w tym skorumpowanym rządzie polskim, to tam się kipi aż. Kipi się, wylewa się, gotuje się. Bo według moich informacji to wasz prezydent wyśle wojska polskie do obrony Izraela natychmiast, jak tylko dostanie rozkaz. To jest nieuniknione. On jest po prostu taki przydupas amerykańsko, wiecie jaki. No ale to szkoda mi się wtrącać w to. Ja tu wiem dużo na ten temat, bardzo dużo, ale dobra jest. Cieśnina Ormus zamknięta. Iran zaatakował ponad 10 tankowców, ogłaszając wojnę morską. USA twierdzą, że zatopił irańską marynarkę wojenną. No nie całą marynarkę. Irańska marynarka wojenna korpusów strażników rewolucji islamskiej deklaruje pełną kontrolę militarną nad cieśniną Ormus, ogłaszając zamknięcie tego krytycznego korytarza naftowego. Teheran ostrzega, że każdy statek wpływający na cieśninę, w tym statki handlowe i tankowce, mogą stać się celem ataku. Doniesienia wskazują, że ponad 10 tankowców zostało trafionych po zignorowaniu ostrzeżenia, a kilka statków rzekomo stanęło w płomieniach i zatonęło, zagrażając prawie 1/5 światowych zasobów ropy naftowej. Stany Zjednoczone odpowiedziały potężnym kontratakiem. Centralne dowództwo USA poinformowało o zniszczeniu 17 irańskich statków, w tym okrętu podwodnego oraz prawie 2000 celów wojskowych. A ja bym tu powiedział, że to jest kłamstwo. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że zneutralizowano setki irańskich pocisków i dronów, co wskazuje na bezpośrednią eskalację, konfrontację militarną na jednym z najważniejszych strategicznie szlaków wodnych świata. 2000 celów. Tak jakby Amerykanie powiedzieli, że w McDonald's sprzedaje się hamburgery, słuchajcie, z mięsem wołowym. Jakby takie coś powiedzieli, że McDonald's sprzedaje hamburgery z mięsa wołowego. Taka bzdura, taka sama tutaj. Kochani, kłamstwo. Takie kłamstwo jak i to. Iran przeprowadza pierwszy atak rakietowy na terytorium NATO. Blok w akcji. Turcja zasypuje ogniem. Pociski balistyczne wystrzelone z Iranu przekroczyły przestrzeń powietrzną Iraku i Syrii. Zmierzają w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej. Zanim system obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO zniszczyły go w środę nad wschodnim Morzem Śródziemnym. Ministerstwo Obrony Turcji potwierdziło brak ofiar i wydało stanowcze ostrzeżenie, że Ankara zastrzega sobie prawo do reakcji. To pierwszy raz, kiedy Iran bezpośrednio zagroził państwom członkowskim NATO w trwającym konflikcie. Turcja, która ma 500-kilometrową granicę z Iranem, wzywała do deeskalacji i ostrzegała przed zimną zmianą reżimu. Wojna, która rozpoczęła się 5 dni temu nad Teheranem, dotarła teraz do tureckiej przestrzeni powietrznej. Wiecie Państwo, to teraz wszystko się dzieje.
Iran atakuje największą bazę USA w Katarze. Baza lotnicza Al-Udeid. Omawiamy dramatyczne wydarzenia po tym, jak Iran twierdzi, że przeprowadził poważny atak rakietowy na największą bazę wojskową USA na Bliskim Wschodzie, czyli bazę lotniczą Al-Udeid w Katarze. Irańscy urzędnicy twierdzą, że atak spowodował znaczne uszkodzenia krytycznej infrastruktury bazy i pokazał, że Iran jest w stanie atakować kluczowe amerykańskie instalacje wojskowe w Zatoce Perskiej. Ale co powiedzą urzędnicy amerykańscy? Przedstawią zupełnie inną wersję wydarzeń. Według Pentagonu systemy obrony powietrznej przechwyciły kilka nadlatujących pocisków, a szkody były jedynie niewielkie. Ale jak na zdjęciach się patrzy, to baza płonie. A baza pozostała sprawna. Ten ostatni kontrast między twierdzeniem Iranu a oceną USA wywołał globalną debatę na temat tego, co naprawdę wydarzyło się podczas tego ataku. No wyjaśniamy, słuchajcie, dlaczego baza lotnicza Al-Udeid ma tak strategiczne znaczenie, jak rzekomo przebiegał atak i co ta eskalacja może oznaczać dla szerszego konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. W obliczu narastających napięć na Bliskim Wschodzie incydent ten może oznaczać nowy, niebezpieczny etap konfrontacji zbrojnej. Bo baza płonie, a Amerykanie mówią, że się nic nie stało. No wiecie Państwo? Ale nie mogę tu za dużo od siebie dodać, to mnie wyłączą. A Trump jest zdrajcą, no wiadomo, słuchajcie, Trump jest zdrajcą. Amerykański generał szaleje na punkcie Trumpa. Polityczna kontrowersja wybucha po tym, jak emerytowany generał armii USA ostro skrytykował, to taki jeden z głównych generałów armii amerykańskiej, jest emerytowany, ale on jest czynny, skrytykował byłego prezydenta Donalda Trumpa podczas publicznego wystąpienia. Nagłówki w mediach szybko się zaostrzyły, zaczęli poprawiać, twierdząc, że generał nazwał Trumpa zdrajcą i wpadł w szał na wizji. No i to tak było, kochani, zdrajca. Ten termin zdrajca został użyty wprost do Trumpa. Kim jest emerytowany generał? No tu mógłbym dużo mówić, no ale to jeden z głównych i zawsze jest na wszystkich jakichś wielkich pokazach wojskowych, zawsze jest tam na czele. Główny generał. Trump wścieka się na sojusznika z NATO, czyli na Hiszpanię, kochani, w obliczu wojny z Iranem. Jeśli USA chcą, tak on, wiecie, tak mówi Trump, jeśli USA chcą, to możemy po prostu przylecieć i was tam zniszczyć, nie? Następny kraj, słuchajcie, Hiszpanię. Prezydent USA Donald Trump zagroził zerwaniem wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią podczas ostrej wymiany zdań na temat wydatków obronnych NATO, przemawiając we wtorek w Białym Domu u boku kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Chciał się Trump pokazać, że taki ważny. Trump skrytykował Hiszpanię za odmowę zobowiązania się do podniesienia wydatków na obronność do 5% PKB zgodnie z celami NATO. A Polacy płacą, jakby Polacy się teraz wycofali z płacenia 5 PKB na uzbrojenie amerykańskie, to byście zobaczyli, kto tu rządzi tak naprawdę. Słuchajcie, Hiszpania byli jedynym krajem, który nie zgodził się na podniesienie wydatków do 5%, powiedział, dodając, zerwiemy wszelką wymianę handlową z Hiszpanią. Nie chcemy mieć nic wspólnego z Hiszpanią. Skąd my to znamy takie słowa? Krzyczał, nie chcemy mieć nic wspólnego z Kanadą, przecież ta sama śpiewka była. Zaatakował również Wielką Brytanię. Co, z Wielkiej Brytanii też nic nie chcecie? Nawiązując do sporu o umowę z Mauritiusem dotyczącą wysp Chagos. No prezydent to jest, kochani, nasz tutaj to jest
z piekła rodem. Prezydent skrytykował premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera za decyzję o zwrocie wysp Chagos i jednoczesnym wydzierżawieniu Diego Garcia, gdzie znajdują się kluczowe bazy wojskowe USA i Wielkiej Brytanii. Trump zasugerował, że posunięcie to skomplikowało logistykę wojskową USA w trakcie operacji związanych z eskalacją napięć z Iranem. Szaleje, Trump szaleje. Na kongres debatuje nawet dzisiaj dalej. Nie mogą sobie poradzić z nim. Co się dzieje, kochani? Mówię wam, szok. Ale to słuchajcie. Wojna w Iranie to jest nielegalna. Zupełnie, to wiadomo. Europę czeka piekło. NATO stoi otworem. Macron i Carney krytykują działania Trumpa. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Francji Macron potępili wojnę USA i Izraela z Iranem jako nielegalną w świetle prawa międzynarodowego i jasno dali do zrozumienia, że nie będą wspierać Waszyngtonu i Tel Awiwu w jego kampanii wojskowej. Nie zostaliśmy poinformowani z wyprzedzeniem, powiedział Carney podczas konferencji prasowej w Sydney w Australii. I nie zostaliśmy też poproszeni o udział. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te działania są niezgodne z prawem międzynarodowym. Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że ktoś z wewnątrz irańskiego rządu może być najbardziej predysponowany do przejęcia władzy po zakończeniu wojny amerykańsko-izraelskiej. Ale do zakończenia tej wojny to chyba wezmą lata. Nie ma to tak, że za tydzień. Wypowiedź ta padła po 4 dniach wojny, w której zginęły setki osób, prawie wszyscy w Iranie, wojskowi. To wszystko oszustwo. Jacy wszyscy? Kto tam zginął tak znowu? A także wielu czołowych przywódców kraju, no tak, w tym najwyższy przywódca Ayatollah Khamenei. No zginęło może nie wszyscy, ale może 40 osób zginęło, ale nie wszyscy. Boże, co za bzdury. Ale wiecie Państwo, że to nie jest tak. Jedna wiadomość jest i przeczy drugiej. Bo ten Macron to też taki, słuchajcie, fruwa w obłokach. Podwójna gra przywódców NATO ujawniona. Krytykuje wojnę z Iranem, ale wysyła lotniskowiec atomowy Charles de Gaulle. Prezydent Francji Emmanuel Macron potępił ataki USA i Izraela na Iran, uznając je za przeprowadzone poza prawem międzynarodowym. Ale słuchajcie, jednocześnie wydaje rozkaz skierowania flagowej grupy uderzeniowej Francji w kierunku wschodniej części Morza Śródziemnego i rozmieszczenia tam samolotów RAFO. Jednocześnie Macron ogłosił, że lotniskowiec atomowy Charles de Gaulle wraz ze skrzydłem lotniczym składającym się z myśliwców Rafael, fregat, z systemów obrony powietrznej i radarów pokładowych otrzymał rozkaz opuszczenia wód północnych i skierowania się w stronę Morza Śródziemnego, aby chronić partnerów z Europy i Zatoki Perskiej w obliczu narastającego konfliktu z Iranem. Ale poprzednia wiadomość była, że potępia strasznie, a teraz widzicie Państwo, jak zawieje tutaj dolarem w którąś stronę, to zaraz zmiana jest decyzji. Nie wiem, czy to można. Zapewnimy bezpieczeństwo wszystkim sojusznikom. Szef NATO rzuca bombę. Prostuje fakty w obliczu wojny z Iranem. Ale wiecie Państwo, to mówię Wam, że to wszystko jest pod znakiem zapytania. Oświadczenie szefa NATO, czyli bronić sojuszników i gwarancje bezpieczeństwa, ale jest jednocześnie brak zaangażowania w wojnę, reakcja na konflikt z Iranem, zapewnienie zbiorowej obrony.
To jest odpowiedź na kampanię Trumpa przeciwko Iranowi. Europejskie stanowisko w sprawie bezpieczeństwa i obrona terytorialna NATO. Ale sekretarz generalny NATO Mark Rutte potwierdził, że chociaż sojusz jest... że sojusz nie przyłączy się do wojny z Iranem, ale jest gotowy... No kurde, no to przecież się to nie mieści nie przyłączy się do wojny z Iranem, ale jest gotowy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim państwom członkowskim i bronić każdego centymetra terytorium NATO przed wszelkimi zagrożeniami. No przypuśćmy, ale jak Turcja jest członkiem NATO i została zaatakowana, to co? To NATO wejdzie do obrony? Kochani, dużo pytań, dużo pytań. Dużo niedomówień. Tutaj nasz słuchajcie, człowiek, który doprowadza Amerykę do upadku, sekretarz skarbu Scott Bessent, Stany Zjednoczone ogłoszą serię oświadczeń w celu wsparcia handlu ropą w Zatoce Perskiej. Sekretarz skarbu Scott Bessent dołącza do Squawk Box tak zwanej, aby omówić trwającą wojnę w Iranie, jej wpływ na ceny ropy, sposób w jaki Stany Zjednoczone zapewnią ubezpieczenie tankowcom, bo powiem Państwu, że firmy ubezpieczeniowe zerwały kontrakty z tymi tankowcami, które przepływają przez cieśninę Ormus i wycofały ubezpieczenie tym statkom. To Stany Zjednoczone zapewnią ubezpieczenie tankowcom w Zatoce Perskiej, aby umożliwić przepływ towarów przez cieśninę Ormus. Sankcje USA wobec Iranu, potencjalne embargo handlowe wobec Hiszpanii, przyszłość programu taryfowego prezydenta Trumpa i stan gospodarki, no i wiele innych. To kompletne bzdury, kochani, co tutaj się dzieje. Ten Scott Bessent, a ten z kolei Howard Lutnick, uznany za najgorszego członka członka amerykańskiej tej grupy kontrolnej, czyli najgorszy członek Trumpa, Howard Lutnick, jest najgorszy. Bo to wszyscy, drodzy Państwo, powiem tak, Howard Lutnick ma 2 synów. Doprowadza do upadku rolnictwo w Ameryce, duże rolnictwo, duże firmy, farmy takie duże, amerykańskie, a jego synowie te farmy potem za bezcen kupują. To samo, słuchajcie, robi ten Scott Bessent. Doprowadza do upadku rolnictwo i potem w ogóle on jest zainteresowany z kolei takimi rolnikami, którzy, bo tu zrobili tak, że wstrzymali sprzedaż soi do Chin. Scott Bessent i Howard Lutnick to zrobił. Wstrzymali to. Potem doprowadzili gospodarstwo rolnicze w Stanach do upadku, które produkowało soję. Następnie Scott Bessent kupił to gospodarstwo. Potem zatrudnił tym rolników u siebie na swoim własnym, tych ogromne połacie, to nie mówię tam o jakiś hektar, może o 400 albo 500, potężne gospodarstwo. Zatrudnił ludzi w tym gospodarstwie, to samo Howard Lutnick, synowie jego prowadzą rozległe biznesy, korzystając z tego, że nakładają cła, niszczą firmy, potem je kupują za bezcen. I co teraz się dzieje? Scott Bessent kupił gospodarstwo i załatwił od razu, że no soja będzie, słuchajcie, amerykańska szła tam gdzieś do Australii, a Chiny też częściowo kupią. No w ogóle cyrk, przekręty jeden za drugim, na wielką skalę. O, już blokadę mam. Widzicie? Od razu. O, już mam blokadę. Za dużo gadam, słuchajcie. Za dużo mówię. No popatrzcie.
Już szlak by trafił. Nie mogę mówić takich rzeczy. Muszę wyjść z tego beseta. Ale jak to mi dadzą powiedzieć teraz, już mi tu miga. Już miga, kochani. No ciągle mam blokadę. Już nie było, teraz znowu. No jest zablokowane, chwileczkę. Ale i tak powiem, zaraz wam powiem. Dziady pieprzone. Ktoś w ogóle, nie wiem, czy mieliście kiedyś, jak ktoś wchodzi, jakiś system naprawczy, czy jakiś technik, wchodzi w swój system i porusza twoim ekranem. No szlak by trafił. Na żywo mam informację, chcę ją powiedzieć. No, muszę to powiedzieć. Iran otrzymuje broń nuklearną. Słyszycie państwo? Iran otrzymuje broń nuklearną. Bombardowane są bazy lotnicze i morskie USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Jordanii, Katarze i Kuwejcie. Iran rozpoczął znaczący i skoordynowany odwet militarny, atakując wiele baz wojskowych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co stanowi dramatyczną eskalację narastającego konfliktu. Amerykańskie instalacje są atakowane w kluczowych krajach, blokowane. Zatoki Perskiej zablokowali. Muszę dalej przeczytać. Atakowane w kluczowych krajach Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Iraku. Ich celem są strategiczne obiekty takie jak baza lotnicza Al-Udeid, siedziba 5. Floty USA. Ataki te są następstwem wspólnych operacji amerykańsko-izraelskich. Sygnalizują nową niebezpieczną fazę, stawiając cały region w stan wysokiej gotowości, podczas gdy administracja Trumpa rozważa swoją odpowiedź na bezpośredni atak na swoje siły zbrojne i sojuszników. Ameryka jest, słuchajcie, w strasznym kłopocie, strasznym. Ale nie chcą tu, żeby mówić. Nie można. Ma być cicho, ma być wszystko w normie. No, zapię. Nie wiem, czy to mi się da powiedzieć. Zaraz zobaczmy. Może tak. Iran wciąga Chiny w wojnę w cieśninie Hormuz. Szokujące oświadczenie. Statki z Pekinu, no i tutaj przerwali mi, są, ale ja wam powiem zaraz, co są. Cieśnina Hormuz, jeden z najważniejszych korytarzy energetycznych świata, ponownie znalazła się w centrum rosnących napięć geopolitycznych. Doniesienia sugerują, że Iran ogranicza przepływ przez strategiczny szlak wodny, ale zezwalając jedynie na przepływanie chińskich statków w obliczu eskalacji konfliktu. Cieśnina obsługuje prawie 20% światowych dostaw ropy naftowej, co sprawia, że wszelkie zakłócenia stanowią poważny problem dla rynków międzynarodowych. No znowu blokują. Teheran rości sobie prawo do kontroli nad tym obszarem, a Waszyngton sygnalizuje, że marynarka wojenna USA jest gotowa do eskortowania komercyjnych tankowców w razie potrzeby. W obliczu globalnego bezpieczeństwa energetycznego ta rozwijająca się sytuacja może mieć daleko idące konsekwencje dla cen ropy, szlaków żeglugowych i stosunków dyplomatycznych na całym świecie, drodzy Państwo, na całym świecie. Ja. Jeszcze mam kilka wiadomości. Może mi pozwolą. Na żywo wiadomość. Wojna USA-Iran. Czy Ameryka przegrywa wojnę z Iranem? Szokujący dowód. No tak, na pewno.
I tutaj mam taką treść: bądźcie Państwo z nami na bieżąco, aby śledzić dynamicznie rozwijający się konflikt USA-Izrael, w którym wspólne ataki USA i Izraela wymierzone są w irańską infrastrukturę wojskową, a Teheran wystrzeliwuje rakiety i drony w całym regionie. Prezydent Trump i premier Izraela Benjamin Netanyahu nadal bronią operacji wojskowych przed irańskim potencjałem rakietowym. Słuchajcie, nikt ich nie zaatakował. Jak oni mogą tak mówić, że oni nadal bronią operacji wojskowych przed irańskim potencjałem rakietowym, nuklearnym? Ale rośnie liczba ofiar, to o tym mało. Zawirowania dyplomatyczne i wydłużające się terminy podsycają globalną debatę na temat tego, czy Stany Zjednoczone zyskują na znaczeniu, czy też stoją w obliczu strategicznych niepowodzeń. Oj Boże. Tu napisali mi żeby śledzić aktualizacje dotyczące wydarzeń na polu bitwy, komentarze polityczne, reakcje międzynarodowe. No to ja śledzę, ja to robię. Państwo też. Ze mną razem. Kłamstwo, ludzie kochani, drodzy Państwo, jest zakłamanie, mózg staje. Zakłamanie, że się zbiera aż na wymioty, jak kłamią. Ameryka, szczególnie Izrael, kłamią na potęgę. Ale Rosja mówi tak: stop teraz, albo co będzie? Wielkie nuklearne ostrzeżenie Rosji w związku z eskalacją wojny w Iranie. Rosja potępia lekkomyślne działania USA i Izraela. Rosja wydała surowe ostrzeżenie przed eskalacją działań militarnych w Iranie, ostrzegając, że ataki na obiekty związane z energią jądrową stanowią poważne ryzyko radiologiczne. Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oskarżyła Waszyngton i Tel Awiw o destabilizację regionu i podważanie prawa międzynarodowego. Moskwa wezwała do natychmiastowego, teraz to zrobili przed sekundą, do natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do negocjacji dyplomatycznych w ramach ONZ i układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Ale ten układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej wygasł, także tu jest na razie niemożliwy chyba. Kreml wyraził również zaniepokojenie bezpieczeństwem swoich misji dyplomatycznych w Iranie, powołując się na pobliskie ataki rakietowe. Wraz z narastaniem napięć globalne rynki, szlaki energetyczne i stabilność regionalna wiszą na włosku, co budzi obawy, że kryzys może przerodzić się w szerszą międzynarodową konfrontację. No wszyscy ostrzegają, ale ta wojna trzecia chyba się już zaczęła. A na dobre chyba się zacznie tak za niedługo. Ale słuchajcie, jak kłamie Trump i Rubio. Przedstawiają oni sprzeczne wyjaśnienia dotyczące ataków USA na Iran. Sprzeczne wyjaśnienie prezydenta USA Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio wywołały nową debatę na temat genezy wojny z Iranem. Trump twierdzi, że nakazał atak, ponieważ uważał, że Iran przygotowuje się do ataku jako pierwszy. Rubio zasugerował jednak, że Stany Zjednoczone działały, wiedząc, że Iran planuje atak, wiedząc, że Izrael planuje atak na Iran, że spodziewają się, że Teheran odpowie na działania amerykańskie. Rozbieżne relacje wywołały krytykę ze strony demokratów, a nawet części zwolenników Trumpa, w tym MAGA. MAGA już się odsunęła od Trumpa całkiem, to już bez sensu to wszystko. Iran uznał atak USA za niesprowokowany i zaprzecza dążeniu do posiadania broni jądrowej. Kontrowersje wywołały również ponowne poruszenie w Waszyngtonie kluczowego pytania:
Czy planowane działania Izraela wpłynęły na decyzję USA o przystąpieniu do wojny? No oczywiście nie to, że tam jakieś tego, tylko to był rozkaz Izraela na przystąpienie do wojny. Co oni tu będą się tłumaczyć? No wiadomo, nie od dziś. To nie jest jakaś tajemnica, to wszyscy wiemy. Co ten konflikt robi? Konflikt w Iranie, kochani. Ponad 21 000 odwołanych lotów z powodu chaosu komunikacyjnego w Azji Zachodniej. Eskalacja wojny w Azji Zachodniej wywołała jedne z największych zakłóceń w lotnictwie od czasów pandemii COVID, nie? Ponad 21 000 lotów zostało odwołanych w głównych portach lotniczych, takich jak Dubaj, Doha, Abu Dhabi. Dziesiątki tysięcy pasażerów pozostaje bez dostępu do internetu, ponieważ zamknięcie przestrzeni powietrznej zmusza linie lotnicze do zmiany tras lub zawieszenia lotów. Rządy organizują awaryjne loty repatriacyjne, a przewoźnicy wznawiają ograniczone usługi. Same indyjskie linie lotnicze odwołały ponad 1000 lotów, mimo że trwają operacje specjalne mające na celu sprowadzenie obywateli do domu. Wraz ze wzrostem strat w transporcie towarowym i utrudnieniami na trasach międzynarodowych, kryzys nadal ma zasięg wykraczający poza strefę konfliktu. To tyle miałem przygotowanych, ale tu zobaczę, bo ten kongres ma duże problemy z zawieszeniem Trumpa w, wykonywaniu obowiązków. Oni cały czas tutaj debatują. Wczoraj cały dzień, dzisiaj nadal w tej chwili też Senat jest. Debatują, czekajcie, moment. Sprawdzam teraz właśnie, bo tu jestem podłączony do nich. Co się dzieje? To by dawno już przedebatowali, gdyby nie to, że 160 tych członków to nie obywatele amerykańscy, wiecie. Szkoda gadać. Taki sam problem jak w Polsce. W Polsce też rząd nic nie może. Nic z tego, na razie debatują. Nie ma żadnych szans na razie. Czekajcie, jest jakaś wiadomość. A tutaj pytania takie głupie zadają, że czy Netanyahu zmusił Trumpa do wydania decyzji, żeby zaatakować Iran? Oczywiście, że tak. Po co się tu pytać? Zmusił, ja to wiem dokładnie. Ale tu mam inną wiadomość jeszcze, poczekajcie. Bardzo taka... bo te sprawy wychodzą, afery Epsteina, tutaj dotyczące Trumpa, ale to na razie zostawię ten temat. Jest bardzo gorący, niebezpieczny. Chwileczkę. Momencik. Teraz parę minut temu Iran rozpoczął z zaskoczenia atak na konsulat w Dubaju amerykański. W tej chwili rozpoczął atak. Zaraz, kochani, zaraz.
Tutaj zawieszone znowu, moment. Momencik. Jaki numer, no? Momencik, jest wiadomość jakaś nowa, moment. Nie, dalej o tych, debatują też o tych Epstein File. Dużo Trumpa jest tam w dokumentach, bardzo dużo. Dużo jest oskarżeń prezydenta, więc tutaj będzie się działo dalej jest tutaj. Publikują zdjęcia Trumpa w różnych mediach, pełno tego jest. I Senat na żywo ciągle nie może się zdecydować, czy usunąć Trumpa w tej chwili, czy nie. I ten speaker Mike Johnson broni go cały czas. Jak głosowanie ma być, to on robi przerwę, kombinuje, wiecie, tu taka jest bronienie Trumpa na chama. Bronić go po prostu za wszelką cenę. A ten Mike Johnson to też taki rower, jak to się mówi. Nie razem z tym napędem. Oj Boże, co tu się dzieje? Kto tu rządzi nami? No tak. Amerykańska, no nie tam, indyjska telewizja pokazuje wczorajsze chyba protesty w Polsce, że Amerykanie to diabły, diabelski empire. Pokazują Polaków protesty jakieś, czekajcie. Solidarność z Iranem, o taki był jakiś protest wczoraj chyba. A nie będę na razie na to patrzył, bo ja muszę tu zobaczyć, co się dzieje. No zobaczcie Państwo, taki duży kraj Ameryka i nie mogą jednego dyktatora usunąć ze stanowiska. No zobaczcie kochani, co się dzieje. Jeden człowiek wprowadza świat do wojny. Jeden człowiek i nikt nie może mu poradzić, co się dzieje. Debata wielka w Senacie, w Kongresie. Czy ja mam tam iść i tam wrzeszczeć, żeby go usunąć? Nie wiem. Oj Boże, ludzie. Co się dzieje? Momencik. Ten wasz TVN niby przechodzi w ręce tego tutaj kolegi Trumpa, no to będzie dopiero się działo. To będzie dyktatura na całego. No, momencik. No, momencik, bo sprawdzam, co się dzieje na świecie.
na żywo. Poczekajcie Państwo chwileczkę. No, wszędzie wszystkie stacje większe telewizyjne mają na żywo. US House, czyli tam w Senacie, trwa cały czas. Właściwie są dwa teraz spotkania. I US House i US Senat. Dwa różne posiedzenia. No, walczą. Tutaj te panie, które no teraz były to dzieci małe, od 9 lat do tam 18, to teraz są już dorosłe kobiety, to stoją przed Kapitolem, protestują przeciwko Trumpowi strasznie. Tak zwani oni są Epstein, którzy przeżyli, Epstein Survival, co przeżyli tą makabrę, tą, słuchajcie, barbarzyńskie orgie i tak dalej. Stoją przed Kapitolem, protestują. Z ostatniej chwili Tel Awiw płonie, atakują rakietami, Iran atakuje Tel Awiw. O! Nagle Iranowi zaczyna brakować rakiet. Ale dalekiego zasięgu. Ma rakiety takie bliższego. Oj, Boże, Boże. Momencik. Sześć minut temu, to powiem Państwu, co się dzieje. Sekundę, powiem Państwu, co się dzieje 6 minut temu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił znaczącą eskalację w ramach operacji Prawdziwa Obietnica 4, deklarując 16. falę odwetu przeciwko celom USA i Izraela na Bliskim Wschodzie. Według oświadczeń irańskiej armii opublikowanych przez irańskie media państwowe, ostrzał rakietowy i dronów uderzył w to, co Teheran określa jako izraelską kwaterę główną, w tym w siedzibę Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony i inne centra wojskowe w pobliżu Tel Awiwu, a także w bazy USA w Irbilu, w północnym Iraku oraz w Ali al-Salem i Arjifjan w Kuwejcie. Teheran twierdzi, że w ciągu 4 dni nalotów zginęło lub zostało rannych około 680 żołnierzy wroga. Ale to jest od irańskiej armii informacja. Amerykanie twierdzą, że zginęło 6 Amerykanów. A tutaj podają, że zginęło 680 żołnierzy wroga. No i co? Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to podaje. No, trudno mi powiedzieć na ten temat. Jeszcze moment.
Proszę Państwa, minęła godzina, jak jestem na antenie. W związku z tym, że muszę za moment wyjechać, muszę ze studia, to muszę tą transmisję już zakończyć. I jeżeli będzie coś nowego, to dzisiaj o godzinie może 3 po południu, jeżeli będzie coś nowego. Chwileczkę. Jeżeli będzie coś nowego, to zrobię następny program. Ale teraz muszę już zakończyć tę transmisję i zobaczę się z Państwem może później, dzisiaj jeszcze. Jak będzie coś pilnego, to ja wejdę na antenę, pokażę Państwu. Dobrze? Żebyście widzieli, co się dzieje. A teraz dziękuję za uwagę. Zróbcie sobie subskrypcję, jak możecie. Przejęzyczyłem się czymś, nie wiem. Jak będę, to będę, no. To powiem Państwu. Proszę Państwa, i jutro będę, wiecie, jadę do bazy amerykańskiej, bazy morskiej. Ale to jutro. Dzisiaj jadę w inne miejsce. Zobaczymy się później. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Na razie.